Witam serdecznie. Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. No i jak zapewne się już domyśliliście, bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie amerykańskie samobieżne działo przeciwlotnicze M19 GMC, czyli Gun Motor Carriage. Jest to działo przeciwlotnicze zbudowane na podwoziu czołgu M24 Chaffee, którego unboxing macie już oczywiście wcześniej. I teraz posłuchajcie, armia amerykańska w pewnym momencie zorientowała się, że potrzeba im dobrego, mobilnego właśnie działa przeciwlotniczego. I właśnie fabryka, tutaj on był produkowany przez Cadillac Motor Car Division i w 1944 roku został już przyjęty prototypowa wersja i następnie wdrożony do produkcji. Pojawił się na krótko, ale tuż pod sam koniec II wojny światowej. Nie został użyty przez wojska amerykańskie i to działo mobilne, samobieżne było wykorzystane za to w wojnie koreańskiej. I teraz tak, jeżeli chodzi o załogę, posłuchajcie, na tak małym podwoziu, jakim był Chaffee, załoga tego działa przeciwlotniczego mobilnego wynosiła 6 osób. Był to dowódca, kierowca, mechanik i uwaga, 3 kanonierów obsługujących po prostu te podwójne działo Boforsa. Tak jak wspomniałem, właśnie tutaj produkcja była od 44 do 45 i wyprodukowano około plus minus 300 egzemplarzy. No i tutaj mamy uzbrojenie, oczywiście jest to 2 działa przeciwlotnicze sprzężone Boforsa kalibru 40 mm. No i tak samo, tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o działania wojenne, to wojna w Korei koreańska. Tak prezentuje się Artbox. Model jest oczywiście wyprodukowany przez chińską firmę 4Art. Jest pod numerem 2004. No to jest tegoroczny model. I co nam tutaj firma prezentuje z boku? No mamy w 3 rzutach pokazany model. On się nazywa Wagon, przepraszam, tak nazwa własna tego modelu. Z drugiej strony mamy pokazane rendery. No i tu fajnie jest, wokół wieży są właśnie zasobniki na amunicję, czyli to już jest wersja, posłuchajcie, wersji wojny koreańskiej. Mamy tak samo zapasowe lufy zamontowane na wierzchu kadłuba. No i teraz, moi mili, co? Zerkamy do środka. Ja oczywiście spodziewam się wysokiej jakości modelu. No teraz właśnie te firmy, tak jak 4Art, Vespid, Border, Meng, co tam jeszcze jest? No jeszcze jakaś firma by się znalazła. Są firmami, które ustaliły nowy, posłuchajcie, dokładnie nową klasę modeli, jak standard wydawania modeli. I powiem wam, że po prostu dużo firm ma jeszcze sporo do nadrobienia. I teraz tak, weźmiemy sobie instrukcję. Nie mamy nic na temat tego czołgu, ale mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ramek, w tym 3 duże, jedna się powtarza i tutaj mamy mniejsze ramki, no i standardowo. Kalkomanie standardowo, proszę bardzo, blaszki i 2 metalowe lufy. Zaglądamy sobie do środka, no i etapy sklejania. Tutaj niektórych może odstraszyć oczywiście układ jezdny, który należy skleić z poszczególnych elementów gąsienic, ale myślę, że to już nie powinno być takim problemem dla wszystkich. To się tak naprawdę skleja samo, więc tutaj tylko wyciąć
bardzo dokładnie wkleić. Można nawet, nie wiem, niektórzy malują wcześniej, niektórzy nie, dopiero później. No i widzimy, że jest to bardzo precyzyjnie wykonany model. Robi on wrażenie. Czyżby to były takie, posłuchajcie, jakby pociski złożone do Boforsa od góry wkładane? Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć. No i tak przyglądam i powiem wam, no robi to bardzo duże wrażenie, te modele. Ten model nie jest jakimś olbrzymim modelem. Tu mamy właśnie, jak mamy wieżę, no to mamy automatycznie specjalnie wykonane elementy plastikowe, które imitują właśnie skrzynie amunicyjne z pociskami 40 mm. Bardzo ładnie widzę, wykonane jest też wnętrze. No powiem wam, jest dużo roboty przy tym modelu, więc nie jest to taki pitu-pitu model, bo jest dużo elementów na zewnątrz, na kadłubie, jak i również no, cała wieża jest do zrobienia. I co my tu ciekawego mamy? I mamy dokładnie, posłuchajcie, 15 Przeciwlotniczy Batalion Yumok Hong, 30 maj 51 rok. Tak samo mamy druga dywizja piechoty, zima 55, 51. Mamy tylko te dwa oznaczenia i patrzy się, aha, czyli ten drugi model, ten flag wagon ma własną właśnie nazwę i patrzę, przyglądam się, tak, ten nie ma. Malowanie typowo amerykańskie, to czy tutaj nam w ogóle producent zapodaje jakieś farby, czy daje nam swobodę wyboru? Po prostu bierzemy, mamy sobie zestaw farb do pojazdów amerykańskich i malujemy. A nie po prostu olive drab, posłuchajcie, i zapodaje nam Tamiya, jak i również Vallejo. O, jaka skucha. Vallejo, Vallejo. Popatrzmy dalej, patrzymy sobie dalej. Tutaj już będę musiał obniżyć zaraz. No i powiem wam, że to ładnie wygląda. Więc tak, mamy zafoliowaną obustronnie blaszkę. Również tutaj widzimy, są fajnie zrobione celowniki do Boforsów. Mała blaszka, ale cieszy. Mamy lufę Boforsa. Teraz by mi się przydała jakaś penseta. No jest, powiem wam, bardzo ładnie zrobiona. I takich luf mamy dwie. To jest właśnie ten standard nowy, że tutaj nie dokupujemy nic, mamy po prostu wszystko już w zestawie. O! Jeszcze jedna tyci blaszka. To jest najprawdopodobniej osłony, chyba do oświetlenia. Coś takiego. No trzeba będzie to sprawdzić, oczywiście zgodnie z instrukcją. Dużo tych blaszek nie ma, powiem wam, ale jeżeli chodzi o, otwieramy taki model właśnie, to robi na nas wrażenie to, że ten model jest kompletny, tak? Już nie musimy nic szukać, ganiać, metalowych luf szukać. Tak prezentuje się zestaw kalkomanii. Wiecie co, tak patrzę, to tak cienkie to one nie są, widzę. Ale wyglądają nieźle. Jeszcze powiem wam, nie używałem, od Forarta nie używałem kalkomanii, tak. Ja myślę, że to jest ten sam producent, co robi kalkomanię dla firmy Vespid.
czy też firmy Border lub Menk, więc tutaj właśnie otrzymałem przesyłkę z modelami. Bardzo miłą panią kurierkę mam i praktycznie teraz rządzi InPost. A więc tu mamy zestaw elementów, takich dodatków. No i teraz co? No i teraz po prostu oglądamy elementy plastikowe. Tutaj nie za bardzo będzie już o czym gadać. Ramka G, no będzie co sklejać. Ramka G. No i teraz trzeba przybliżyć kamerę. Troszeczkę wykrzywiona. No i proszę bardzo, tak prezentują się elementy powiązane z wieżą. Tu mamy boforsy, które sklejamy sobie z dwóch elementów. Wnętrze wieży. No zazdroszczę po prostu takich firm. Miejmy nadzieję, że my też doczekamy się, że nasze firmy produkujące pojazdy chociaż w połowie spełnią oczekiwania nasze, jeżeli chodzi właśnie o pojazdy. No i tu mamy ramkę F. Proszę bardzo, tak, dół kadłuba tak prezentuje się. Co tu dużo mówić, po prostu perfekcyjnie wykonany model. Góra. Część, powiem Wam, rzeczy takich jak lina, widzę, już są na kadłubie. No powiem Wam, że ten Chaffee przeszedł niezłą modernizację, zupełnie inaczej wygląda na górze. Tutaj oczywiście producenci chińscy zawsze dodają też na ramkach, znajdziemy elementy, na przykład tak jak lufy, no, plastikowe. Niesamowity detal jest, powiem Wam. Co do składalności, co tu dużo mówisz, po prostu rewelacyjnie się składa, oby mieć cierpliwość, no bo widzicie, tu jest sporo elementów. I teraz należy zwrócić uwagę, że tak naprawdę tu nie ma takich wystających bolcy wypychaczy. Tutaj mamy takie ślady, tak, ale to są rzeczy, których nie widzimy. I tutaj mamy właśnie, bo kadłub wchodzi we wnętrze, a tu mamy błotniki. Teraz mamy dwie takie same ramki. Tak, tutaj mamy zasobniki, elementy do zrobienia zasobników, ale powiem Wam, że tutaj widzę lufę i coś się wygło. Chyba za szybko było, plastikowa lufa oczywiście. Co ciekawe, specjalnie dla kolegi, no też ma otworek, ale powiem Wam, do rozwiercenia. No i tu mamy dwie takie same ramki H z elementami właśnie haków. Widzę, no właśnie, co to jest? Zaraz zobaczymy. Wygląda tak, to jest wkład do Boforsa pocisków. I tu mamy drugi. Powiem Wam, że tutaj fajnie by pasowało. Nie pasowali. Mówię o zestawie jeszcze z Matchboxa, z Priesta, ale nie, to tam jest przecież haubica. No i to słuchajcie, ostatnia torebeczka. Do tego zestawu fajny zestaw figurek będzie. Ale to zaraz Wam zaprezentuję. No halo, co to jest? Jakiś ten wyjątkowo pancerny.
I zacznę od ramki C1. Bardzo ładnie wyprofilowane. Tu mamy tak, najprawdopodobniej to jest uchwyt do kilofa. No mamy siekierkę, łopatę, klapy włazu dowódcy, przepraszam, włazu dla kierowcy mechanika. Najprawdopodobniej też radiotelegrafista jest. No i dwie takie same ramki. I tu pewnie niektórzy zostaną, o Matko Bosko jedyna. I tutaj właśnie jest to samo, co w Czafim. Zwróćcie uwagę, jak ta firma robi koło napędowe, czyli to, i koło napinające. Mamy po prostu rozsuwaną, specjalnie zrobioną formę. Nie sklejamy tych kół. One są w ten sposób. Wiecie co, to jest taki moim zdaniem pizza na wodę fotomontaż trochę. Oni chcą pokazać swoje umiejętności technologiczne. Tak prezentują się koła, bo szczerze mówiąc, jeżeli tu musimy sklejać koła, a jest możliwość wykonania takich kół, to powiem Wam, czemu nie zrobili tak wszystkich tutaj kół, tak, żebyśmy sobie tylko wycięli i wkleili do gąsienicy. Jakość gąsienic, proszę bardzo. Zwróćcie uwagę, to jest wszystko detal, to są bardzo małe, drobne elementy. No i tak jak mówię, tu przy sklejaniu tych precyzyjnie wykonanych modeli niestety trzeba mocno uważać. Takie ramki mamy dwie. Ja sobie o takie złożę. Aha, no i posłuchajcie. Co bym polecił? Tu bym polecił do tego zestawu zestaw figurek, posłuchajcie, od Mirage Hobby. Co prawda oni są tutaj do Stewarta z otwartą wieżą i haubicą. I powiem Wam, że myślę, że ten zestaw bardzo fajnie by pasował właśnie do tego zestawu samobieżnego działa przeciwlotniczego. Zapewne tutaj wielu z Was wyciągnęłoby z tych dwóch zestawów niesamowitą na pewno dioramę i zastanówcie się nad tym. W górnym lewym rogu znajdziecie odnośnik do unboxingu Chafiego, również z Forarta, a poniżej na dole w rogu znajdziecie unboxing do tego zestawu. No i oczywiście na górze będzie bezpośredni link do modelu M19. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Zapraszam na Patronite.